Dzień dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w nietypowym miejscu, ponieważ jeszcze wszystko pachnie farbą, świeżością i nowością. Mianowicie znajdujemy się w studio WPR Rehabilitacja i rozmawiamy dzisiaj z właścicielem tego całego zamieszania, z fizjoterapeutą oraz byłym tancerzem, prawda Panie Tak Kubo? jest. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie. Czołem. Co tutaj się w ogóle znajduje? Bo wprowadziłem tak, jakby nie wiadomo co tu było i co tu jest, Panie Kubo? Po prostu postanowiłem otworzyć swój gabinet fizjoterapii, gdzie w jednym miejscu będzie praktycznie każdy dostępny rodzaj rehabilitacji, bo tak czy siak wysyłałem do innych, więc uznałem, dlaczego by nie wysyłać ludzi do zaufanych mi osób, których będę po prostu zatrudniał. I tutaj poza mną, gdzie pracuję głównie z ortopedią i stomatologią, będę współpracował też z Agnieszką, która już została przedstawiona, terapeutką uroginekologiczną, Weroniką, która jest terapeutką od wad podstawy, będzie przyjmować też tutaj neurologopedka oraz terapeutki dziecięce, których jeszcze nie przedstawiłem. A przy okazji na sali ćwiczeń szukam jakiegoś trenera, trenerki, żebym nie musiał wszystkiego sam robić. Czyli rozumiem, że wszyscy są godni zaufania, bo Nie, wszystkich sprawdziłeś. Ja jeszcze nie wszystkich sprawdzałem. To jest, Okej. bo to po prostu szukam osób, Czyli które mają kadra się- podobną wizję dla mnie. Kadra się tworzy. Tak, kadra się tworzy. Dobra, to o tej wizji jeszcze później troszkę porozmawiamy, ale jeszcze zanim w ogóle to wszystko, jakbyśmy się cofnęli parę ładnych lat do tyłu, to byłeś takim małym Kubą i troszkę tańczyłeś, prawda? Troszkę tańczyłem, tak. Towarzysko. Troszkę bardzo, tak. Troszkę Mógłbyś trochę opowiedzieć o tym czasie? No to jest... Jak długa historia, to mamy nieograniczony to nie czas. jest długa historia, ale każdy, kto od małego coś ćwiczył i poświęcał na to bardzo dużo czasu, wie, ile to kosztuje właśnie czasu, determinacji, poświęceń, bardzo dużo poświęceń, że ze szkoły na trening, z treningu do domu i w zasadzie jak wychodzisz rano do szkoły, to wracasz nie wiadomo o której. No ale chciałem to robić i to robiłem. A czemu taniec akurat? No, tak wyszło, Tak po prostu? po prostu. Sam zadecydowałem i nikt mnie do tego nie zmuszał, nie przymuszał. No ale gdzieś ktoś ten pierwszy krok musiał. To nie pamiętam, miałem wtedy 8 lat, no to trochę czasu minęło i tak wyszło. Żaden inny sport się nie przewijał w tym czasie? Raz poszedłem na zajęcie koszykówki, ale absolutnie to nie dla mnie. Nie bardzo. Nie, jak już się złapałem jednego, to tego się trzymałem. Okej. A jakieś sukcesy były w tym tańcu? Prawdę mówiąc, to tak w sporcie zauważyłem, że w zasadzie to więcej razy się przegrywa niż wygrywa. I może to takie moje pesymistyczne myślenie, że takie niepotrzebne dążenie do perfekcjonizmu, że idziesz na trening, męczysz się 4 godziny i wychodzisz i w zasadzie nie jest tak jak chcesz zawsze trochę lepiej i ja nie nauczyłem się w trakcie tam 12 czy 13 lat, jak trenowałem, patrzeć pozytywnie, że co dobrego zrobiłem na treningu, tylko zawsze szukałem, czego nie zrobiłem. Więc niestety tutaj teraz jestem świadomy, że przydałaby mi się praca z psychologiem sportowym wtedy, kiedy trenowałem. Ale no cóż, teraz jestem mądrzejszy, mogę innym mówić. No jasne. A po skończeniu tego tańca wyszło, że tyle lat w danej pozycji z trzymaniem ramy czy czegoś, jakieś takie, teraz już jesteś fizjoterapeutą, człowiekiem bardzo kompetentnym na temat ruchu, w ogóle postawy, że coś w twojej sylwetce się troszkę zmieniło, zaburzyło, tak jak piłkarze kończą, to kolana, łękotki, inne sprawy. Jakaś taka choroba zawodowa tancerzy? Jest coś takiego? Jeszcze nie wiem, czy jest coś takiego. Pisałem licencjat o paluchu kosiowym u tancerek, ale jedna praca to jest za mało, żeby stwierdzić, że jest jakaś tendencja. Okej. Czyli u siebie nie zaobserwowałeś nic Nie takiego? zaobserwowałem, tylko wszyscy mi mówili, że co ty taki prosty, co ty taki prosty. No teraz na szczęście już się nie wyróżniam z tłumu, ale to pytanie, czy na szczęście. Okej. Czyli aż nadto bycie tak. w pionie, tak? Aż na to bycie w pionie. No i takie poczucie ciała, że pokazujesz mi ćwiczenie i ja od razu wiem, jak mogę to zrobić, co wydawało mi dla mnie się normalne, ale jak pracuję i widzę po pacjentach, że wcale nie jest takie oczywiste poczucie ciała. Jasne. Skończyłeś szkołę średnią i później studia były. Tak jest, Fizjoterapia. tak jest, Na AWF-ie. tak jest, W Warszawie. tak jest.
Ale się super przygotowałem. Kubuś, i powiedz mi te 5 lat tam spędzonych, tak? Bo Tak, było 5 lat. Licencjat, potem magisterkę. Czujesz, że dobrze cię przygotowały do tego, co robisz teraz? Można powiedzieć, że jeszcze byłem szczęśliwcem, który studiował najpierw na studiach licencjackich, potem na magisterskich. To po 3 latach studiów dostałem prawo wykonywania zawodu i poszedłem do pracy, jednocześnie studiując, i dużo więcej mi dało to, że chodziłem sobie do pracy, niż to, że chodziłem na studia magisterskie, które były po prostu żartem, były powtórką tego, co było na pierwszym stopniu w większości przedmiotów, i niestety nie dało rady z tym nic zrobić. Trzeba było się przemęczyć. Okej. A jak skończyłeś, to rozumiem, że wszystko to, co teraz potrafisz, to ciężka praca, praktyka i rozumiem, że... Ciężka praca, praktyka, Kursy i szkolenia dodatkowe, i tak? doświadczenie. I to. Tak, kończąc studia, absolutnie nie jest się przygotowanym do zawodu. Jest się wrzucanym po prostu na środek jeziora i każą ci płynąć. Tak ja przynajmniej uważam, że na studiach zdobywasz na pewno wiedzę z anatomii, ale to też nie taką... W zasadzie tam musisz się nauczyć tego wszystkiego na pamięć i musisz to wiedzieć. I tutaj absolutnie nie mam do tego żadnych zastrzeżeń, po prostu to trzeba wiedzieć i koniec. Ale potem klinicznie to wszystko trochę inaczej wygląda. Fajnie, że była anatomia, potem anatomia palpacyjna i mogliśmy zobaczyć, jak to wygląda, te rzeczy z atlasu, jak wyglądają u nas w ciele, i to jest kompletnie coś innego. Teraz słyszałem, że wprowadzili jeszcze, że anatomia jest na zdjęciach radiologicznych, też coś takiego, że tam też szukają. Dziwnym prawem się okazuje, że w każdym atlasie wszystko wygląda inaczej i tak naprawdę nic nie pokazuje tak, jak jest naprawdę. Okej. Więc musisz się nauczyć anatomii, ale umieć anatomię, zrozumieć, to jest kompletnie inny poziom. Niedawno przed kursem postanowiłem sobie odświeżyć i kompletnie inaczej mi się doczytało. Dużo więcej wyczytałem z bochenka, niż to robiłem parę lat temu. Więc to jest teraz moim takim celem, żeby lepiej zrozumieć anatomię, a nie tylko po prostu się jej nauczyć. A miałeś jakichś takich swoich kolegów, koleżanki, co skończyły swoją edukację na licencjacie i później już poszły w zawód, te osoby, nie kontynuując studiów dalej? Nie, bo akurat w moim roczniku, jak my zaczęliśmy studia, to był to przedostatni rocznik oddzielnych licencjat magisterka, i potem ustawa o zawodzie fizjoterapeuty mówiła, że tylko magister może być fizjoterapeutą. Także każda osoba po licencjacie, a były takie, znamy parę takich osób, co skończyły licencjat, poszły do pracy i w sumie pracowały, miały dobre efekty, ale musiały pójść jeszcze raz na studia, dokończyć te 2 lata, można powiedzieć, odbębnić, i tylko po to, żeby mieć magister. Okej. A czyli do tych studiów jeszcze, to uważam, że one jakby pokażą, zainteresują, nauczą anatomii, fizjologii, pokażą myślenie takie z biomechaniką i przede wszystkim zainteresują Cię poprzez zajęcia kliniczne, z czym chcesz pracować. Ja w zasadzie kiedyś myślałem, że może zostanę terapeutą dziecięcym, ale pierwsze zajęcia kliniczne to nie, uznam, że dzieci to nie dla mnie, nie czuję się na tyle kompetentny, nie czuję radości takiej pracy, za to niektóre osoby powiedziały, tak, to jest dla mnie, idę w to, wszystkie praktyki z dziećmi, a ja się dobrze czułem jakimiś połamańcami na przykład. Czy jest tak, że jak już wybierzesz jakąś jedną swoją ścieżkę kariery i później byś się chciał, powiedzmy, nie wiem, czy to jest dobre słowo, przebranżowić, zmienić troszkę zainteresowanie, to jest zupełnie co innego? Wiesz co, to nie jest tak jak na przykład w medycynie, że ktoś decyduje się być ortopedą, to już tej kardiologii nie może uprawiać, albo może, tylko że to nic nie wie, tylko ja sobie w zasadzie z dnia na dzień mogę postanowić, do dzisiaj jestem, dzisiaj się dzieciakami zajmę, albo nie wiem, uroginekologią, może ktoś się wpisze. Tylko i pytanie, ile ja z tego wiem, bo ja się kształciłem w inną stronę i jeżeli chodzi o terapię dzieci, to ja nie czuję się kompetentny, zawsze odsyłam, a jeżeli chodzi o inne schorzenia, to jeżeli coś wiem, to próbuję. No jasne.
Więc takiej stricte specjalizacji nie ma i teoretycznie powinien być od wszystkiego, ale w praktyce na szczęście tak nie jest. Okej. A już kończąc temat studiów, uważasz, że dobrze jest teraz? Że jest 5 lat pod rząd, a nie 3+2? Czy właściwie nic się nie zmieniło, bo ci co wtedy byli 3 lata, to tą ustawą, o której wspomniałeś? Ma swoje plusy i minusy. To tak 1 plus 1 minus? Nie, no właśnie minusem jest to, że moi koledzy, koleżanki, co studiują, muszą do 5 roku pracować, znaczy studiować i nie mogą pójść legalnie do pracy jako fizjoterapeuta. Gdzie ja po 3 latach mogłem zacząć już zarabiać gdzieś w przychodni i za zarobione pieniądze iść na jakiś kurs i coś próbować potem tego, co się nauczyłem, czy to na zajęciach, czy na kursie już wplatać w pracę z pacjentami, czy nawet zrobić wywiad, tak? Czy nie bać się pacjenta, tej drugiej osoby. No to jest, bo ci pierwsi pacjenci to jest trochę stres. Okay. Do tej osoby trzeba podejść, zapytać się, często są właśnie takie prywatne, nie tylko dobra, co Cię boli, czy kiedy Cię boli, tylko no tak głębiej trzeba czasami wejść. No i to trzeba to też przebić tą barierę. A plus? Plus? Oni chyba teraz potrzebują, jeżeli dobrze je orientuję, kończą studia, rok pracy i mają pełne prawo wykonywania zawodu samodzielnie. Ja musiałem 3 lata, zanim mogłem samodzielnie wykonywać zawód. Okej, czyli jakby ten ich staż pracy w to się studia wliczają jakby, tak? Właśnie to jest trochę dziwne, no ale no tak. Tak jest. Tak jest. Będą mieć też egzamin, może kiedyś go wprowadzą. Państwowy egzamin fizjoterapeutyczny, tak jak lekarze mają LEK, lekarze dentyści mają LDEK, to fizjoterapeuci mieli mieć właśnie państwowy egzamin PEF. Tylko że już 7 lat nie wystarczyło, żeby go wprowadzić i rok temu była dosyć śmieszna sytuacja, że osoby skończyły studia, miały podejść do egzaminu, a egzaminu nie było. I nie mogły wykonywać legalnie zdobytego zawodu, bo ustawa przewidywała, że będzie egzamin, egzaminu nie było i nie mogli dostać prawa wykonywania zawodu. No ale to 7 lat czasami nie wystarcza. No jasne. Zrobienie testu. Jasna sprawa. Kto do Ciebie najczęściej przychodzi, Kuba? Ludzie, których coś boli. Okej. Co to jest przeważnie? Jest jakaś taka, no pewnie nie prowadzisz żadnej statystyki, ale... Najczęściej odcinek lędźwiowy, to taki standard, ale coraz więcej jest problemów z szyją. Szyja bark, tak. To jest drugie miejsce i idzie... Ale odcinek lędźwiowy najczęściej. Okej. Czyli można by zaryzykować stwierdzenie, że nie licząc jakichś takich urazów mechanicznych, to tryb pracy? Zdecydowanie. 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 To nie potrafię powiedzieć, czy właśnie kwestia przejścia na zdalną pracę wpłynęła w jakiś sposób. No, na pewno wpłynęła na stan, ale nie potrafię powiedzieć jak bardzo. Bo jednak jeżeli ktoś siedzi w domu i pracuje z domu, albo by poszedł do pracy i pracował też na siedząco, chociaż zawsze to jest jakieś tam przemieszczanie się w międzyczasie. Ale jeżeli ktoś się musi przemieścić windą, zjechać do garażu, wsiąść do samochodu i tak samo dojechać do garażu pod firmą i windą wjechać na piętro, no to też to cały czas śledzi. A jaki jest ogólnie taka kondycja, stan zdrowia osób, które do Ciebie przychodzą? Bo przychodzą z danym problemem, coś ich tam boli, ale rozumiem, że poza tą jedną rzeczą, to starasz się ich ogólnie sprawdzić, tak? Znaczy, kondycja tutaj dzieli się albo na osoby, które absolutnie nic nie robią. No, może kondycja to złe słowo, może po prostu... Taki stan, no to albo nic nie robią i naprawdę to jest tam z czym pracować i z każdej osobie staram się mówić i tak zwracać uwagę, że no może zajmij się sobą, jakieś zajęcia, spacer, cokolwiek, żeby po prostu aktywny tryb życia to też za duże słowo, ale żeby chociaż trochę aktywności fizycznej w tygodniu. Albo z drugiej strony, no to ci, co aż za dużo mają i się popsują z tego powodu. A zlecasz wtedy jakąś pracę domową? Zawsze. No dobra, może zawsze to przesada, ale zazwyczaj pacjent wychodzi z 1-2 ćwiczeniami, które ma wykonywać. I pomimo, że ci ludzie, bo to rozumiem, że osoby to już są dojrzałe, w sensie pełnoletnie, tak? Zazwyczaj tak. Jak jest osoba niepełnoletnia, to musi przyjść z rodzicem na wizytę? Zazwyczaj przychodzi. I teraz dla mnie to, mi to nie robi różnicy, czy będzie rodzić, czy nie. Bo czy potrafię sobie poradzić z tym, czyli że w zależności jak duże dziecko, no ale załóżmy przychodzi nastolatka, no to okej, pytam się, czy chcesz, czy nie. Raczej
w ramach mojego bezpieczeństwa drzwi uchylone, żeby było słychać, że tam nie robimy nic złego. Bo niestety wchodzimy już w takie czasy, że za domniemania mogą mnie zlinczować. Jakby ktoś powiedział, że coś złego robię, dlatego wolę się zabezpieczyć. Ale to zazwyczaj to przychodzę i chcę pomocy. Rodzic chce być, chce słuchać, to nie mam z tym problemu. Rodzic nie chce, bo chce coś załatwić w międzyczasie, a dziecko jest prawie dorosłe, to też nie mam z tym problemu. I w zasadzie to żartujemy sobie, że 95% pacjentów i tak nie ćwiczy, nie robi tego, co zadamy do domu. Czyli nie odrabiają pracy domowej. Nawet jeżeli to jest jedno ćwiczenie, wykonaj je minutkę rano, minutkę po południu, to i tak nie. To zależy komu ma zależeć. Czy, ja zrobię wszystko zawsze najlepiej, jak umiem. I, jasna sprawa. Nie przeskoczę pewnego poziomu. Jeżeli ktoś nie chce... Nie wejdziesz w czyjeś ciało. To nie moja sprawa. Ja zrobię, dla każdego pacjenta daję zawsze 100% z siebie, a jeżeli ktoś nie chce z tego korzystać, to trudno. Ja też mam podobne doświadczenie. Tylko trzeba dorosnąć. Na samym początku pracy, jeszcze w przychodni, na fundusz, to bardzo mnie to bolało, że wiem, że tutaj będą efekty, że możemy coś zdziałać, ale ktoś nie chce. Okej, to o tym jeszcze później porozmawiamy, a duży nacisk kładziesz na takie uświadomienie osoby, wytłumaczenie jej, o co chodzi, czy raczej starasz się podsunąć gotowe rozwiązanie, nie tłumacząc tego procesu? Tłumaczę, to zawsze jest, pacjent jest trochę mądrzejszy i lepiej rozumie, co mu dolega, to mniej się boi i dzięki temu lepiej funkcjonuje. Bo tak zobaczyłem, bardzo dużo głupot można w internecie przeczytać i no to po prostu kto nie wpisał, że ból głowy w internecie i się nie dowiedział, że ma nowotwór, no to nie wiem, no tutaj jest tak samo. Boli mnie kostka, o kurde, to już jest rak. Nie, spokojnie, to zbadajmy, zobaczmy, co to jest. No że właśnie trzeba podejść na spokojnie, bo nie wiesz. Dlatego jeżeli ja wiem i to tłumaczę pacjentowi często w taki bardzo uproszczony sposób, szczególnie te problemy dyskowe, w bardzo uproszczony sposób, że na studiach to bym z dwójką wyleciał, ale pacjent musi wiedzieć tak, żeby rozumieć, co mu dolega, dlaczego mu się to dzieje. A powiedz mi, Kuba, jak wygląda od samego początku taka pierwsza wizyta u Ciebie? W ogóle u fizjoterapeuty, no ale na Twoim przykładzie. Rozumiem, że ktoś dzwoni, umawia się na wizytę, przychodzi i co jest dalej? No to najpierw musimy pogadać. Co to za grzechy przyprowadzają go do mnie? I gadamy. I to w zależności, co tam się dzieje i jak długa jest historia pacjenta, no to gadamy dłużej lub krócej. No ale to jest ten wywiad, zapisuję sobie to, co pacjent mówi. Mam już jakieś takie pomysły, co mogę sprawdzić z tego, co pacjent mi mówi. I potem testy. Sprawdzamy, badamy już tego pacjenta, możemy go dotknąć, zobaczyć testowo, jest badanie przedmiotowe, podmiotowe i wstępna terapia. Czyli tak już na podstawie testów, które wykonaliśmy i tego, jak zbadaliśmy pacjenta, mamy coś, taką hipotezę i sprawdzamy, czy jesteśmy w stanie tej osobie pomóc znanymi sobie technikami. I po jednej terapii absolutnie nie da rady powiedzieć, że to 45 minut, godzinę ta osoba już zmieniła moje życie, bo tak nie jest. Też mówię, że jeździć obserwować to jest powiedzenie terapeutów. No bo jak stąd wyjdziesz, to ciężko powiedzieć, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Potrzebujesz chwili, 1-2 dni, żeby zobaczyć, jak faktycznie funkcjonujesz w tym swoim świecie. Jak Ci się żyje, czy ta terapia sprawiła, że czujesz się trochę chociaż lepiej, czy coś się ułatwiło, czy jest bez zmian, czy jest gorzej, to też są jakieś informacje. Dlatego tłumaczę moim pacjentom, że pod pierwszej terapii za 2 dni zadzwoń, albo ja zadzwonię, porozmawiajmy, jak się czujesz, czy jest lepiej, czy jest gorzej, czy jest bez zmian, czy to, co zrobiliśmy, miało wpływ na Ciebie, no bo nie umiem przewidzieć przyszłości i zawsze tak zauważyłem, że w medycynie nie może być w 100% pewnym. Nawet najprostszy zabieg u najlepszego chirurga może się źle zakończyć. Także skoro u takich osób może coś pójść nie tak, to co dopiero u mnie, gdzie trzeba pokornie podchodzić. Zawsze prawdopodobnie to może być to, spróbujmy zrobić to i zobaczymy, jaki będzie tego efekt.
Czy jest tak, że ktoś przyjdzie z jakimś problemem, nie wiem, strzałem, nadciągniętą szyją, czy jakimś przewlekłym bólem danego segmentu ciała i po jednej wizycie, jeśli trafiliście z diagnozą, że to jest to ta jedna wizyta wystarczy? Bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Że na raz się uda. No, zazwyczaj trzeba, bo czas jest jednak wizyty ograniczony. Zanim się wykona wywiad, zanim się zbada, robi się tą terapię. Jeżeli komuś całkowicie przeszło, no to super. A jeżeli na przykład jest lepiej, no zazwyczaj efekt jest taki, że no jest trochę lepiej, albo jest jakiś efekt widoczny, no mogę zrobić coś, czego nie mogłem robić wcześniej. No ale no, trzeba kontynuować terapię, to jest jakby też podstawa. Dlatego też są te ćwiczenia do domu, bo nie jestem w stanie być z kimś 24/7. No jasne. Dlatego daję poćwicz, porób, spróbuj. Czyli tak uśredniając, ile taka kuracja, takie leczenie To trwa? bardzo zależne jest. Naprawdę to bardzo, no ciężko powiedzieć, nie wiem, dlatego jak dostałem w gabinecie takie pytanie ile, nie wiem. No, nie chcę też być kłamcą, który jak przychodzi pacjent mówi o tobie, to 10 wizyt trzeba i od razu, co za przypadek mam 10 w cenie 9 na przykład, nie? No nie wiem, nie chcę naciągać ludzi, bo to byłoby trochę nie fair. Czyli po prostu z wizyty na wizytę, aż się nie da rozwiązać problemu, tak? Aż rozwiążemy problem. No, bo marketingowo to wychodzi źle, ale wolę mieć zadowolonego pacjenta, któremu nic nie jest, niż no jasna sprawa. sprzedać 10 wizyt i po 5 nie wiedzieć co robić. Jasne. A wspomniałeś na początku, że czasem się zdarzają takie osoby, które po prostu odsyłasz. Tak. Tak? I jakie to są przypadki? Już nie mówię o tym, że no nie wiem, kobieta po ciąży, która ma problemy natury uroginekologicznej, no to nie jest pacjent dla mnie, bo kobieta w ciąży, która chciałaby ćwiczyć, no to odeślę do Agnieszki, która jest terapeutką, właśnie zajmuje się kobietami w ciąży, kobietami w połogu, bo ona się na tym lepiej zna. Zrobi na pewno dużo lepiej i dużo więcej niż ja mógłbym zaproponować. Tak samo z dziećmi. No ja wiedziałem, że od samego początku nie chcę pracować z dziećmi, znam terapeutki dziecięce, i odsyłam tam, gdzie ktoś ma akurat bliżej. A jeżeli chodzi o takich, co odsyłam, do lekarzy odsyłam często. Znaczy, to czy pacjenci idą, to już jest ich sprawa. No jasne. Tu mi coś nie pasuje, proszę pójść do ortopedy, neurochirurga, psychiatry, czy do jakiegokolwiek lekarza. No bo zlecam, bo tutaj ja nie wiem wszystkiego. Trzeba pokornie podchodzić, to chodzi o zdrowie drugiej osoby. Słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że nie ma lepiej wydanych pieniędzy niż na badanie, które pokazało, że jesteś zdrowy. Bo to super, to jest najlepsze, co możesz się dowiedzieć. Że nic ci nie dolega. A jakich jeszcze pacjentów? Zdarza się tak, że jakiś problem, że przychodzi pacjent. Miałem jakiś czas temu taką pacjentkę, problem z barkiem. Próbowaliśmy pierwszą terapię, drugą, trzecią, czwartą, no nie idzie, nie wiem, myślałem, że może coś przeoczyłem. Zadzwoniłem do kolegi, u którego chodzę, który prowadzi kursy, na które ja jeżdżę i mówię, no słuchaj, mam taką pacjentkę, czy mógłbyś ją wziąć? Też bym na to pojechał, zobaczył może co ja przeoczyłem, czego nie wiem. No akurat tak się złożyło, że zrobił tak jak ja, to co ja, czyli w sumie jak skoro się od niego uczyłem, to nic dziwnego. No i też ja nie wiem, nic nie poszło. Wysłaliśmy do ortopedy, no i okazało się, że to jest jednak taki prawdziwy zamrożony bark, a nie to, że zamrożone barki rusza się bez problemu, tylko taki prawdziwie zamrożony bark, no i tutaj to nie ruszy po prostu. Nie wiemy, dlaczego zamrożony bark powstaje, no u tej pani powstał. Okej. Więc to też takie, jeżeli czuję się kompetentny, to próbuję pracować, a jak widzę, że walę głową w mur, to odsyłam do osób, które są moim zdaniem bardziej doświadczone niż ja. A jak to jest z taką współpracą między Tobą a lekarzami, albo Tobą i nie wiem, trenerami na przykład personalnymi? Współpracujesz w ogóle w taki sposób? I z jednymi i z drugimi? Tak, ja mam... identyfikuję się jako narzędzie zamiast leków w rękach lekarzy. Tak mniej więcej traktuję pracę fizjoterapeuty. I zamiast wrzucić od razu pacjenta pod nóż, zamiast dawać mu kolejne leki, coraz mocniejsze, można spróbować też właśnie fizjoterapii, więc w ten sposób widzę współpracę lekarzy z ortopedami,
czy lekarzy, czy fizjoterapeutów z ortopedami, czy neurochirurgami, jako po prostu, może nie nawet jako konkurencja, bo widziałem właśnie takie sformułowania, że konkurencja dla lekarzy, no nie, dążymy do tego samego, my razem współpracujemy. Jak zdarzają się pacjenci, których odsyłam już na CITO, to jest bardzo, bardzo zły stan, ale zdarzają się też tacy, którym bez problemu może pomóc fizjoterapeuta, a czeka w kolejce do lekarza. Jasne. Tutaj bardzo widzę ścisłą współpracę. No to z lekarzami, a z trenerami? Z trenerami to zależy, no bo jednak za łatwo jest być trenerem i nie każdego uważam za wystarczająco kompetentnego, aby oddać na przykład chorą osobę, czy osobę z jakimiś zaburzeniami do treningu, ale znam parę osób, trenerów, którzy zajmują się pacjentami i bardzo chętnie odsyłam. Jeżeli ktoś chce zacząć ćwiczyć, nie wie jak, oddaję, załóżmy pacjent miał coś popsute, popracuję sobie z nim, jak chce zacząć ćwiczyć, bo się od tych ćwiczeń, załóżmy domowych, może zrobię coś więcej, bardzo chętnie. Każdy rodzaj ruchu jest dobry, trzeba się cieszyć, że to się chce. Ale jakby widzę, że osoby, które ćwiczą, rzadziej będą się psuły, w cudzysłowie, no bo będą zdrowsze. No tak. Więc tutaj trzeba, gramy do tej samej bramki, więc cieszę się, jak są trenerzy kompetentni, którzy zajmują się swoimi podopiecznymi w bardzo dobry sposób. No niestety nie każdy taki jest, ale no jakby w każdym zawodzie tak jest. No jasne. A jak słyszę takie hasło trening siłowy jako prewencja urazów, to zgadzasz się? Oczywiście. Jakby przysiad i martwy ciąg to jest ćwiczenie na wszystko. Tak, akurat dzisiaj złożyłem bramę do przysiadów, Krzysiek widział. Widziałem, piękna sprawa. Piękna sprawa, naprawdę. To ile trzeba było się namęczyć, żeby to pojechać, ale jest. Będzie można bezpiecznie robić przysiady. A czy jest takie przekonanie wśród osób, które do Ciebie trafiają, że... Absolutnie. Że słyszą, nie wiem, zalecasz przysiad czy coś, to nie, panie, gdzie? Tak, że zalecać przysiad to przesada, ale... Znaczy w sensie wzorzec ruchowy bazujący na jakichś podstawowych takich rzeczach, które... Osoby, które trafiają, 2 razy się zdarzyło, że dorosła osoba nie potrafiła podskoczyć, więc do tego stopnia... Podskoczyć. Czyli się nie oderwała od ziemi w ogóle? Nie umiała, to akurat to była dziewczyna, żeby podskoczyć. Nie wiedziała, jak trzeba zapracować, żeby podskoczyć, więc to nie miała tego wzorca ruchowego. Okej. Ale tak zalecam treningi siłowe, dlatego też między innymi są potrzebni trenerzy, niezależnie jak się ich nazwie, czy to medyczny, ruchowy, terapeuta, czy trener personalny, ale jeżeli sam potrafi dobrze zrobić przysiad i potrafi tego nauczyć, no to dobrze. Jakby trening siłowy jest naprawdę udokumentowany jako, że prewencja urazów to też zależy jaki rodzaj urazu, bo jak w piłce nożnej ktoś Ci wjedzie w nogi, skręcisz kostkę, no to tutaj żaden trening tego nie zmieni, po prostu ktoś się w Ciebie wbił. Ale są treningi prewencyjne, które zmniejszają ryzyko urazu. W piłce nożnej to jest o tyle dobrze, że FIFA zleca takie badania i są w zasadzie co roku na konferencji pokazywane nowinki i to wszystko jest za darmo, można przeczytać. Okej. Także tak, trening siłowy jest jak najbardziej blisko mego serduszka. A pływanie? Pływanie to rzadziej, bo sam wiesz jak pływałem, ale jeżeli ktoś Ale chce, nie mówię o Tobie, w ogóle. No to wiesz, to jako forma rehabilitacji. Jako forma rehabilitacji to też zależy, czy chodzi Ci o takie pływanie jak załóżmy u tych najlepszych piłkarzy, że idą sobie po prostu w wodzie po zerwanym więzadle, czy to jest takie, że bo chciałbym się poruszyć, mam blisko basen, to pójdę sobie na basen. Nie. Celujemy w ruch konkretnie taki, który jest w stanie pomóc, ale wybieramy środowisko wodne. Na własnym przypadku wiem, że mi z moim barkiem pomogło, jak nauczyłeś mnie pływać delfinem. Zwiększył mi się zakres ruchu i przestał mnie boleć bark. Także da radę. A ogólnie dla osób na przykład po operacji kręgosłupa, do mnie często się zwracają takie osoby, czasem od Ciebie, czasem nie, że jest po jakimś tam urazie, szczególnie jest to właśnie jakiś tam problem był wcześniej z kręgosłupem i lekarz zalecił, że ja wcześniej nie umiałam pływać, chcę się nauczyć, a szczególnie zalecił pływanie tam kraulem, grzbietem,
bo powinno być dobre dla kręgosłupa. Nie zaleca pływania klasycznym, czyli żabką, bo to może przeszkodzić. Jedyne co, no, pływanie nie było nigdy moim takim konikiem, że będę o tym czytał, ale jedyne badania, jakie kojarzę, to właśnie, że styl klasyczny najbardziej niszczy kolana ze wszystkich innych. Jeszcze doktor Biernat, tylko nie pamiętam, czy to było na szkoleniu, czy na jakimś warsztacie, czy podczas wykładu, powiedział, że pływanie nie jest właśnie idealną formą ruchu, ponieważ jesteśmy w kompletnie innym środowisku niż normalnie stojąc i trenując i nasze proprioreceptory mogą się pogubić, bo nie wiedzą gdzie jest, ale to jakby każdy ruch jest dobry. Jeżeli ktoś chce się pływać, a nie chce iść na siłownię, kurde, idź pływać. Sami ludzie też mi mówią, no pójdę na basen, świetnie iść na basen. Każdy w ogóle niech cokolwiek robi, to już będziemy zdrowsi. WHO nowe normy dało w ubiegłym roku odnośnie aktywności fizycznej i absolutnie nie wyobrażam sobie, abym spotykał na co dzień w gabinecie kogoś, kto to spełnia. Nawet ja nie spełniam tego wszystkiego. Bo teraz to jest godzina dziennie. 300 chyba minut, tak? Na tydzień. 300 minut tygodniowo. I 3 siłowe treningi. Tak, 2 albo 3 treningi siłowe w tym. A dla dzieci to jest jeszcze więcej. Dzieci mają chyba 450 minut. Ale cytując profesora od fizjologii, dzieci się nie męczą. Jasna sprawa. A wspomniałeś wcześniej o tych piłkarzach, bo był też taki epizod, że pracowałeś w klubie drugoligowym, prawda? Poruszów z pierwszą drużyną. Okej. No i co tam się działo? To był rok, tak? Tak, to był sezon. Sezon jeden. Tak, jeden sezon tam popracowałem. To jakbyś mógł tak pokrótce streścić. Przyszedłeś tam i co? Trafiła się propozycja, zadzwonił trener i powiedział, że szukają fizjoterapeuty. No to kurde, no tak w zasadzie przez całe studia to też wszyscy myśleli, że to jest taki top bycie fizjoterapeutą w klubie. Okazuje się, że nie, bo no ta praca ma sporo minusów, bo jest się uzależnionym od mikro i makrocyklu treningowego, jest się uzależnionym od wyjazdów na obozy i na mecze. Druga, pierwsza liga i ekstraklasa to już jest liga centralna i co drugi tydzień masz w zasadzie daleki wyjazd busem i no jedziesz, no musisz, w piątek jedziesz, w sobotę grasz, wracasz w sobotę w nocy i w niedzielę masz odnowę biologiczną jeszcze i no to jest dużo poświęcenia. Czy też byłeś tą osobą od odnowy biologicznej? Tak, no to jedynym fizjoterapeutą, masażysta, odnowa, wszystko to było na mojej głowie, ale to satysfakcjonująca praca. Naprawdę, jak się siedzi no byłem też tym, co wbiega na boisko, jak się coś dzieje. I jak się siedzi na meczu i twoi koledzy grają, wygrywasz mecz i wracasz taki, naprawdę ja nie wiem dlaczego, przecież ja tam nie zrobiłem dużo, ale czułem dumę i taką zwycięstwa, jak wygraliśmy. Jakbyś to ty sam tam biegał. Tak, czułem tą gorycz porażki, gdy przegraliśmy, albo gdy, nie wiem, zremisowaliśmy w ostatniej akcji, no to też bolało. Chociaż ja nie miałem tam nic do gadania. Trener mógłby sobie zarzucić, oj zły skład wybrał, że ktoś inny, że źle przygotował zawodników, no ale ja byłem, to nie jest moja, nie miałem tam aż tyle do powiedzenia, no ale tak samo, no, to jakby czułem się elementem drużyny, tego czegoś większego. Więc bardzo dużo poświęcenia wymaga praca w klubie. To jest coś, o czym mało kto wie. No bo treningi 4-5 razy w tygodniu. I na każdym treningu musisz być? Tak. No tam też może się coś zdarzyć. Nawet niedawno było, że przecież zawodnik z Polonii doznał ataku serca w trakcie treningu. I właśnie terapeuci go utrzymali przy życiu, zanim pojawiła się karetka. No tak. I byłeś sam na wszystkich? Tak. Zdarzało się, że sam nie wyrabiałeś? To tak zawsze się nam nie wyrabia, ale to jakby jest... Ale to co? Na przykład 2 graczy, hipotetycznie. Jeden pracuje, drugi czeka. Czyli troszkę musisz ocenić, jak na wojnie, stan, kto jest pilniejszy? Tak, trochę jest w tym, ale trochę też jest takiego, że starsi mają pierwszeństwo nad młodszymi i tak jest w każdym klubie. No, ma to swoje plusy, że to już nie jest, że szatnia nie wygląda tak, jak słyszałem, że kiedyś wyglądała, że 16-latek jest wprowadzany do pierwszej drużyny, bo gra bardzo dobrze, ale nie może się przebrać w szatni, bo go starszyzna nie wpuszcza, bo to jeszcze nie zasłużył. Aha. Że młody nie może się odezwać, młody nie może pójść do fizjoterapeuty czy do masażysty,
Bo nie wiem, co ty młodym, co ty będziesz tutaj. Już tak nie jest. Nie, no, że już jest normalniej. Jakby szanuje się młodego jako człowieka. Okej. Ale nadal muszą przygotowywać trening, sprzątać po treningu. Jakby ta hierarchia jest zachowana. Trzeba przez to przejść. Trzeba przez to przejść. No ale to jakby, no, tam były i lepsze, gorsze momenty. No fajnie, miło wspominam. Można było zobaczyć, jak wygląda życie zawodowego sportowca. Takiego prawdziwego człowieka, który powie sobie, że z zawodu jest sportowcem. Mhm. A jeszcze pracowałeś chyba też z trójboistą albo z trójboistami. Nadal przychodzą. To są śmieszni ludzie. Zazwyczaj wielkie, twarde chłopy i no już 3,5 promil biorę i nie przechodzi, to trzeba się pojawić, tak? Boli od 4 miesięcy. Mhm. Albo jakieś urazy po treningach, czy na zawodach też potrafią się naderwać. Jakiś czas temu właśnie zadzwonił chłopak i mówi, że no jak robił przysiady 280 kg, to zaczęło go boleć i co to może być. No. Co ciężko go tutaj sprawdzić. No tak. Może brakować miejsca na gryfie. No to jest człowiek, tak, akurat tamten to jest bardzo utytułowany zawodnik, wielokrotny rekordista i mistrz świata. Tak się złożyło. Jeszcze juniorem, bo młody dzieciak. A z kim najbardziej lubisz pracować? Jakbyś tak miał porównać może te dwie grupy, sportowcy i no nazwijmy ich niesportowcy. Czy to zależy? Czy każdy jest inny? Czy dla Ciebie... Nie, to zależy od bardzo wielu czynników, że taki sportowiec, że jest ta presja czasu, że tak jak w piłce, że on ma być gotowy na już, na teraz, bo jest potrzebny ten zawodnik, no to taka presja czasu to też nie jest... Znaczy no taki, daje to trochę takiej pozytywnej motywacji, no ale pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Jak są etapy gojenia, no to kurde, no nie przyspieszę tego. No jasne, jasne. W ogóle tak, jeżeli chcesz pracować w klubie, musisz być ogromnym fanem swojej drużyny. Tak powiem. Bo to no, dużo poświęcenia wymaga. No ale daje satysfakcję. A z drugiej strony niesportowiec, to tutaj powiedzieć jednej osobie, tak, proszę Cię, błagam, wykonaj to ćwiczenie. Nie, ale sportowiec zależy, każesz 3 razy, zrobi 6. No bo chce. Możesz też wejść na ten wyższy poziom, jeżeli chodzi o ćwiczenia. To też było dla mnie rozwojowe w Zniczu, że jakieś takie podstawowe ćwiczenia, jakie znałem, musiałem nauczyć się zmieniać pod piłkarzy, bo to jest taka cecha charakterystyczna, że zawodnik, który gra albo ćwiczy sport z piłką i to niezależnie jaki to jest sport, jak to musi mieć piłkę, no to w ogóle nie potrafi ćwiczyć. Więc wszystkie ćwiczenia, jakie chciałem dawać piłkarzom, miały element z piłką. Czyli przysiad ze sztangą i piłą jeszcze. Albo coś takiego, no. No może przy przysiadzie nie. No jasna sprawa, wiem o co chodzi. Jakieś ćwiczenia, no to z piłką, jak jest koszykarz, no to z piłką do kosza, siatkarz z piłką do siatkówki, trzeba jakoś modyfikować, żeby oni się, no bo są zawodnikami, no, lepiej się dzięki temu czują. Mhm. Mówiłeś też, Kuba, że jesteś fizjostomatologicznym. Tak. Co to znaczy? To znaczy, że pracuję ze stawem skroniowo-żuchwowym. Okej. I tutaj I można to podzielić na... Znaczy ja tak sobie dzielę. Jakby osoby w trakcie leczenia ortodontycznego, których wysyła ortodonta, albo na przykład osoby przed lub po operacji ortodontycznej, albo to, co zdarza się dużo częściej, jest coraz większa świadomość, zaciskanie zębów, bruksizm dzienny, nocny. Bo od stawu skroniowo-żuchwowego może być bardzo dużo dziwnych objawów, które kompletnie nie kojarzą się, że mogą być ze stawem. Mhm. Bóle szyi, bóle stawu to się kojarzą. No, szumy uszne, bóle głowy jakby w środku za oczami. No to takie... Nieprzyjemne rzeczy. Takie nieprzyjemne rzeczy, no i potem chodzi się po lekarzach, nic nie wiadomo, już wysyłają, że idź do psychiatry i symuluje kolejne badanie głowy, kolejne badanie ucha, pokazuje, że wszystko jest w porządku, a ta osoba ma problem. Ale kurczę w innym miejscu. No tak. Wszyscy fizjo są tacy, Kuba?
Nie, niektórzy tyle nie jedli. Ale rozumiem, że to jest też praca fizyczna. Musisz kogoś czasem docisnąć, coś zrobić. Tak nie interpretuję tego. Masujesz czasem jeszcze? Nie. Już nie? Nie, mam właśnie, to zależy czym chodzi o używanie technik masażu w terapii, czy o taki masaż relaksacyjny, oliwka, żeby ktoś wyszedł. No wybierz sobie. No to technik masażu jak najbardziej używam, bo jeżeli coś trzeba A taki masaż, oliwka, pepperoni to już nie? Nie, no bo ja lubię pracować i chcę pracować z osobami, którym coś dolega i przychodzą z problemu, chcą wyjść bez problemu. I po prostu w tym czuję się dobrze i w tym chcę pracować. A jak chciałbym zacząć robić relaks, no to już zaczynam robić te swoje, szukam tych podświadomie. Dlatego też będę miał tutaj dziewczynę, masażystkę, ona chce pracować tylko z relaksem, bo w tym się czuje świetnie. No i super, no ona czuje się świetnie w tym, ja się czuję dobrze w czymś innym, no i też będziemy uzupełniać. No jasne. A jak to jest, Kuba, z zarobkami w Twoim zawodzie? Bo często ja przynajmniej jestem na takich grupach odnośnie fizjoterapii, żeby tam się czasem czegoś dowiedzieć, to bardzo często jest taka sytuacja, że jest bardzo długo musisz poskrolować, jakie są Twoje obowiązki, a na koniec albo nie ma wynagrodzenia, albo jest i jest takie podane, że aż trudno uwierzyć, że trzeba się tak długo uczyć za taką pensję. No to dlatego szukają pracownika. No. Ja też jak wystawiam ogłoszenia, to też piszę co potrzebuję. No i w każdym moim ogłoszeniu, jak je czytam, to myślę właśnie, czy ja bym poszedł na taką umowę. Chcę właśnie być sprawiedliwy wobec współpracownika, bo to i mi, tej osobie powinno zależeć, żeby był pacjent, ale faktycznie był taki moment, gdzie ja już licencjat fizjoterapii pracowałem w przychodni i zarabiałem mniej niż moja dziewczyna, która hobbystycznie poszła sobie do pracy w sklepie, żeby po studiach poszła do pracy w sklepie i wykładała towar na półki pomiędzy zajęciami. I ona miała większą stawkę niż ja, licencjat miałem z fizjoterapii, zrobiono już kursy kierunkowe. No i trochę mnie wtedy bolało to. Czyli po prostu tak jak wszędzie, jak uważasz, że za mało zarabiasz, to musisz zmienić pracę albo miejsce swojej pracy, tak? Tak, to jakby najlepszy sposób na podwyżkę to po prostu zmiana pracy. Okej, albo mówisz, że pracowałeś państwowo i też... Może to, że pracowałem państwowo, to nie, bo tak typowo państwowo, to jest mało osób pracuje tak typowo państwowo, to są państwowe szpitale czy państwowe przychodnie, tylko ja pracowałem w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej, czyli prywatnej przychodni, która ma kontrakt z NFZ-em. Okej. Więc NFZ płaci za wykonywanie usług i to się zmienia w zasadzie jak w kalejdoskopie. Więc jak trzeba długo czekać na rehabilitację państwową, to jest zazwyczaj kwestia tego, że NFZ bardzo zmniejsza te pieniądze, które daje na zabiegi. A nikt nie chce pracować za darmo, bo jak się zrobi powyżej normy, no to nie zawsze chcą za to zapłacić, bo zrobić powyżej normy. No jasne. Dlatego kolejki niekiedy są po rok. Bo NFZ płaci tylko za parę osób, paręnaście. Tak, oczywiście ułatwiam w rozumieniu. Ale to nie jest kwestia złych rejestratorek czy wrednych fizjoterapeutów, że nie chcą przyjąć kogoś, kogo teraz boli biodro, ale termin jest za rok, tylko tego, że przychodnia ma pakt z diabłem i po prostu ten diabeł nie chce dawać więcej pieniędzy na wykonywanie zabiegów. Okej. A taka przykładowa stawka u Ciebie godzina ile kosztuje? W tym miejscu... No aktualnie. To tak, rehabilitacji domowej staram się już nie robić. Czyli to była z dojazdem do klienta, tak? To było za dużo śmiesznych i takich dziwnych historii, które może kiedyś opiszę i opowiem. Rozumiem. A i tak miałem łatwo, lepiej niż to, co moje koleżanki przechodziły. Może powiem tak też, zanim miałem pierwszego takiego pacjenta na masaż, no bo jak większość osób zaczynałem od masażu, żeby w ogóle i do tego masażu wplatałem elementy terapii, co się uczyłem, to zanim miałem mojego pierwszego klienta, to miałem 7 ofert o charakterze seksualnym. Tak. Spoko. 3 od panów,
2 takie, że no pan by pomasował, a moją żonę, ja bym się dołączył w trakcie, no i wie pan, no, takie i właśnie 2 odpali. I w ogóle... Czyli w sumie nawet Tindera nie trzeba było mieć. Tak, tak, no, ale najwidoczniej jest nisza, tak? I skoro jest nisza, no to może ktoś by się znalazł, albo były osoby, które to robiły i po prostu przez przypadek też się zgłosiłem do nich. Okej. No ale no to już nie licząc tych z dojazdem do klienta. To tak. Terapia 150 zł za jednostkę i tutaj Terapia to znaczy co? wszystko. Czyli to jest ta pierwsza wizyta? Pierwsza i każda. Tak, następna. Tak to jest u mnie, że tak. Okej. I to tutaj robimy różne rzeczy. No w zależności co uznamy za stosowne. Ktoś przyjdzie z jakimś problemem i nad tym I pracuje. szukamy wszystko co potrzeba. No nie chcę też robić tak, że jak użyję tejpa to dopłacasz, a jak pójdzie Jasna sprawa. to dopłacasz, tylko płacisz, masz wszystko w jednym. I to trwa godzinę. 45 minut. 45 Tak, minut. zobaczymy, że dużo lepsze efekty mamy czasami jak zrobię mniej, ale dużo dokładniej, niż gdy będę po prostu męczył się i Jezu, co jeszcze by zrobić, tutaj tu są 15 minut, a już tutaj więcej nie da rady nic wymyślić. Mhm. A to jest terapia, tak? Tak. Co jest jeszcze? No, rzucacie to jak... To właściwie terapia, tak? Jest terapia i jest jeszcze terapia stawów skrajnowo-brzuchowych stomatologiczna i to jest 180. Bo tutaj jakby to jest specjalistyczne i mało osób się tym zajmuje. Okej. I tam też są jakieś ćwiczenia? Tak, też zadaję ćwiczenia domowe, tylko to wygląda trochę prościej. Ale tam więcej ty musisz włożyć pracy. Jest tam dużo pracy ode mnie, dużo pracy z takiej delikatnej. Mhm. To też zależy od problemu, ale no ciężko to opisać hipotetycznie. A masz tak, że ta terapia trwa 45 minut i patrzysz, 45 po, dziękuję, do widzenia. Załóżmy, skończyliście wszystko i już wpada następna osoba, czy przed każdą terapią musisz jakoś jeszcze przygotować, że załóżmy masz między jednym a drugim klientem 15 minut? Nie, mogę popracować tak, że pomiędzy jedną i drugą, no nikt nie będzie na mnie znaczy, jeżeli pacjent przychodzi prywatnie i musi poczekać 5 minut, bo jest obsługa, to nie robi z tego powodu awantury, a w przychodniach się zdarza. Że czeka rok w kolejce, żeby się dostać na zabiegi, a potem nie pozwoli nawet pójść do łazienki. Mhm. Nie miałem nigdy takiej sytuacji, że jak były nawet parę minut obsługi, powiedziałem, dobrze, to tam zaraz zaczniemy, pójdę do łazienki, tylko wrócę. Nie było problemu. Nie było problemu. No, jakby tutaj przychodzą normalni ludzie. Jeżeli ja jestem dla nich normalny, to oni są normalni dla mnie. No jasne. Zaczniemy 3 minuty później, no te 3 minuty później skończymy. Jakby ostatecznie no, nikt mnie nie skrzyczy, że szef mnie nie skrzyczy, że ojej, bo zrobiłeś obsługę. No tak. Ojej, bo zostałeś za długo. No to jest też taki plus duży. Pewnie. Ale właśnie co do tego, ile minut pomiędzy, no to ja sobie też tak patrzę w grafiku, tak sobie ustalam, że wiem, że po 4 osobach to potrzebuję tej chwili, żeby zjeść, żeby się napić. No jeszcze tam w międzyczasie przygotowuję gabinet, ale to nie trwa aż tak długo, bo na przykład leżankę po poprzednim pacjencie chcę wyczyścić przy pacjencie, żeby widział, że ja to zrobiłem. Bo później jak przyjdzie, to... Tak, ja miałem taką sytuację, że ktoś mnie posądził, że nie wyczyściłem leżanki, bo po prostu pani tego nie widziała, że to zrobiłem. Mhm. No to po prostu dlatego czyszczę leżankę przy pacjencie, żeby widział, że kładzie się na zdezynfekowanej, na papierze i to jest wszystko nowe, świeże. Jasne. No dobra, Kuba. Czego ja Ci mogę życzyć na przyszłość? Klientów? Chyba masz dużo. No, zależy. Zależy. Nie wiem w zasadzie czego. Zdrowia? Bo to zawsze się przyda. To się zawsze Dobra. przyda. Ale za to mogę Ci powiedzieć, bo to jak czasami słucham jakichś podcastów i jest pytanie, gdybyś mógł się cofnąć w czasie. Ja wiem, chcesz takie pytanie? Chcę takie pytanie. Zawsze takie chciałem i to ja bym jedno zdanie, co mógłbym sobie powiedzieć, to może ktoś sobie coś z tego weźmie. Do młodego Kuby bym powiedział, rozciągaj się, bo potem będziesz miał z tym problemy. I to jest to jedno zdanie, dlatego ja widzę to teraz, mimo że nie jestem stary, ale już widzę efekty, że nie jest tak łatwo uzyskać jakiś efekt, który można było zrobić jeszcze w wieku nastoletnim. Mhm.
Dlatego Ja mam podobnie. Kiedyś rozgrzewkę można było pomijać, od razu część właściwa, a teraz już jak ma się te ponad 20 parę lat, to ja już przynajmniej odczuwam, że ta rozgrzewka jest bardzo potrzebna. Tak, to jest bardzo, bardzo ciężki i też jest powód po dłuższym nietrenowaniu do ćwiczeń. Zgadza się. Bo kiedyś to, dobra, tydzień będzie jakoś, a potem wracamy na ten... No ja na przykład jak trenowałem pływanie, to też było na przykład 2 tygodnie, zdarzało się, że była choroba. Tak. I wchodzę i właściwie od razu to, co a oni pływali przez te 2 tygodnie i kontynuują dalej. Wyniki słabsze, a potem już jesteś... Tak jest, od razu jazda. Teraz to jest dużo ciężej, ale to i tak nie jest aż tak źle, bo będzie jeszcze gorzej. No może być. Dlatego teraz trzeba się starać. Tak? Właśnie, trzeba się starać, żeby później było dobrze. Tak, jeszcze, że to jest o tematyce sportowej, to do słuchających, pamiętajcie, że nie ćwiczycie dla siebie teraz, tylko dla siebie za kilkanaście lat. Wtedy będziecie mogli sobie podziękować, że nie musicie iść do lekarzy i was wszystko mniej boli. Jesteście sprawniejsi niż znajomi w tym samym wieku. I tym pięknym zdaniem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Jakub Ciarka, właściciel, założyciel WP Rehabilitacja, fizjoterapeuta i były tańcerz. Dziękuję Panie Kubo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.